Dziś zagłębimy się w jedną z najbardziej kontrowersyjnych i najmniej znanych teorii dotyczących zaginięcia Iwony Wieczorek – hipotezę samouprowadzenia. To teoria, która była poważnie brana pod uwagę przez śledczych, ale media o niej praktycznie milczały. Dlaczego? Co wiedzieli policjanci, czego nie ujawniono opinii publicznej? Przygotujcie się na szokujące rewelacje, które mogą całkowicie zmienić wasze postrzeganie tej sprawy. 16 lipca 2010 roku, godzina 4:12 rano. Ostatnie nagranie z monitoringu pokazuje Iwonę Wieczorek przy wejściu numer 63 na plażę w Gdańsku-Jelitkowie. Od tej chwili ślad się urywa. Co się stało z 19-letnią dziewczyną? Jest jedna teoria, o której prawie nikt nie mówi. Hipoteza samouprowadzenia. Mikołaj Podolski, dziennikarz śledczy i autor książki Łowca nastolatek, ujawnił szokującą prawdę. Cytuję: media mocno wybieliły jej osobę. Wątek samouprowadzenia był poważnie brany pod uwagę. Śledczy mieli swoje powody. Śledczy mieli swoje powody. Te słowa brzmią jak grzmot z jasnego nieba. O jakich powodach mówi Podolski? Co wiedzieli policjanci, czego my nie wiemy? Podolski nie chce wchodzić w szczegóły, ale podkreśla jedną rzecz. Obraz Iwony Wieczorek został przez media idealizowany, a prawda mogła być znacznie bardziej skomplikowana. Inspektor Marek Dyjasz, były naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który osobiście zajmował się tą sprawą, ujawnił niepokojące szczegóły. Cytuję: są ciemne strony jej życia, o których policjanci się dopiero później dowiedzieli. Ludzie nie chcieli o tym mówić, bo sprawa nabrała dużej medialności. Co to za ciemne strony? Dyjasz wskazuje na kilka faktów. Po pierwsze, kopertę z dużą sumą pieniędzy znalezioną w pokoju Iwony. Skąd 19-latka miała takie pieniądze? Po drugie, tajemnicę, którą chciała wyznać babci. Tydzień przed zaginięciem zapowiedziała, że ma jej coś ważnego do powiedzenia. Po trzecie, różne relacje, jak określił to Dyjasz. Iwona była rozrywkowa, chciała się bawić. Matka Iwony, Iwona Główczyńska, kategorycznie zaprzecza tym insynuacjom. Twierdzi, że pieniądze należały do niej i były przeznaczone na salon fryzjerski. Ale czy to wszystko wyjaśnia? Wokół Iwony Wieczorek panuje zmowa milczenia. Tak twierdzi inspektor Dyjasz. Przyjaciele i rodzina wybielają obraz zaginionej, nie chcąc pokazywać jej w złym świetle. Ale jak mogłoby wyglądać samouprowadzenie Iwony Wieczorek? Przeanalizujmy fakty z nocy zaginięcia. Po pierwsze, kłótnia w klubie. Iwona pokłóciła się z przyjaciółką Adrią. Nikt nie pamięta dokładnie, o co chodziło. Po drugie, brak pieniędzy na taksówkę. Oficjalnie dlatego szła pieszo. Ale czy to prawda? Po trzecie, SMS-y w drodze. Pisała do znajomych: o gówno mnie zaczepiają. Ale czy rzeczywiście o znajomych mówiła? Po czwarte, rozładowany telefon o 4 rano. Przypadek czy celowe działanie? Kluczowy moment. Wejście 63. Ostatnie nagranie pokazuje Iwonę przy wejściu na plażę. Ale co istotne, żadna kamera nie uchwyciła momentu, w którym Iwona opuściłaby to miejsce. W 2010 roku Gdańsk był pełen kamer monitoringu. Jak to możliwe, że dziewczyna zniknęła bez śladu? A może Iwona nie szła sama do domu? Może ktoś na nią czekał? Ktoś, z kim umówiła się wcześniej? To wyjaśniałoby, dlaczego nie wzięła taksówki, dlaczego poszła akurat tą trasą i dlaczego zniknęła bez śladu przy wejściu 63. Jakie są argumenty za teorią samouprowadzenia? Pierwszy argument – brak ciała przez 15 lat. Eksperci podkreślają, ukrycie ciała tak skutecznie, żeby przez 15 lat nikt go nie znalazł, to niemal niemożliwe zadanie. Szczególnie dla 19-letnich znajomych Iwony. Drugi argument – profesjonalność zniknięcia. Iwona zniknęła w miejscu objętym intensywnym monitoringiem. W godzinach, gdy na ulicach byli już pierwsi przechodnie. To wymaga precyzyjnego planowania. Trzeci argument – żadnych śladów DNA.
Mimo wieloletnich poszukiwań, przeszukania Zatoki Sztuki, badania setek próbek, nigdy nie znaleziono żadnych śladów DNA Iwony. Czwarty argument – historia podobnych przypadków. Kemping w Jastrzębiej Górze. Kobieta w 100% podobna do Iwony, z mężczyzną o arabskiej karnacji. Uciekli, gdy tylko pokazano im plakat z Iwoną. Liczne obserwacje Iwony w całej Polsce i Europie, od Bełchatowa po Paryż. Piąty argument – teoria drogi tożsamej. W Billingach znaleziono numer telefonu, który poruszał się dokładnie tą samą trasą co Iwona, jakby ktoś za nią podążał. Ale później okazało się, że to telefon innej dziewczyny. Czy to przypadek, czy element planowanej ucieczki? Ale jaki mógł być motyw samouprowadzenia? Inspektor Dyjasz przedstawił szokującą hipotezę. Cytuję: podejrzewam, że sprawca pozbył się zwłok czy ukrył skutecznie, bo być może Iwona Wieczorek była w ciąży. A co jeśli to nie była teoria o zabójstwie, ale o ucieczce? Co jeśli Iwona była w ciąży z kimś, kto miał zbyt dużo do stracenia? Kimś żonatym, wpływowym, kogo dziecko zniszczyłoby życie rodzinne i zawodowe? Teoria sponsora, kopertka z pieniędzmi, drogie prezenty od przyszywanego wujka, jak sama matka określiła relację Iwony z pewnym mężczyzną. Co jeśli Iwona była uwikłana w relację, której konsekwencje stały się nie do zniesienia? Teoria ucieczki przed konsekwencjami. Być może Iwona wiedziała coś, czego nie powinna wiedzieć. Być może była świadkiem czegoś kompromitującego. Być może sama znalazła się w sytuacji prawnej, z której nie widziała wyjścia. Tajemnica dla babci. Tydzień przed zaginięciem Iwona chciała powiedzieć babci coś ważnego. Co to mogło być? Czy to właśnie ta tajemnica zmusiła ją do ucieczki? Dlaczego teoria samouprowadzenia została praktycznie wyciszona w mediach? Po pierwsze, medialna narracja. Jak zauważa Podolski, media mocno wybieliły jej osobę. Historia pięknej, niewinnej dziewczyny, która padła ofiarą zbrodni, była znacznie bardziej medialna niż skomplikowana prawda o samouprowadzeniu. Po drugie, presja społeczna. Matka Iwony od początku walczyła o medialny rozgłos sprawy. Teoria samouprowadzenia podważałaby całą tę narrację i mogła zakończyć poszukiwania. Po trzecie, zmowa milczenia. Jak mówi inspektor Dyjasz, wokół Iwony panuje zmowa milczenia. Nikt nie chce mówić prawdy, która mogłaby skomplikować obraz ofiary. Po czwarte, brak dowodów. Policja nigdy nie mogła oficjalnie przedstawić tej teorii, bo nie miała twardych dowodów. A podejrzenia to za mało, by oskarżyć 19-latkę o oszukanie całego kraju. Nie wszyscy wierzą w teorię samouprowadzenia. Matka Iwony, Iwona Główczyńska, kategorycznie zaprzecza. Cytuję: gdyby Iwona była w ciąży, to jestem przekonana, że powiedziałaby mi o tym. Miałyśmy dobre relacje. Były policjant Marek Dyjasz ostatecznie wyklucza samouprowadzenie. Iwona Wieczorek nie żyje, stwierdza kategorycznie. Uważa, że dziewczyna została zamordowana, a ciało skutecznie ukryte. Jasnowic Jackowski twierdzi: policja doskonale wie, co się stało z Iwoną Wieczorek, ale dopóki nie ma ciała, nikt nie weźmie na siebie ryzyka oskarżeń. Argumenty przeciwko teorii samouprowadzenia. Brak jakichkolwiek kontaktów przez 15 lat. Brak dowodów na przygotowania do ucieczki. Młody wiek. Czy 19-latka była zdolna do tak perfekcyjnego planu? Silne więzi rodzinne. Czy naprawdę potrafiłaby przez lata nie skontaktować się z matką? Hipoteza samouprowadzenia Iwony Wieczorek pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii w tej sprawie. Czy 19-letnia dziewczyna była zdolna do oszukania całego kraju i zniknięcia bez śladu? Czy ciemne strony jej życia były na tyle poważne, że zmusiły ją do desperackiego kroku? A może to tylko teoria, którą śledczy rozważali z braku lepszych opcji? Jedna rzecz jest pewna.
Pełna prawda o zaginięciu Iwony Wieczorek wciąż pozostaje tajemnicą. I być może taka ma pozostać. Co myślicie o tej teorii? Czy to możliwe, że Iwona Wieczorek wciąż żyje, ukrywając się gdzieś pod fałszywą tożsamością? A może to tylko próba odwrócenia uwagi od prawdziwych sprawców? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o hipotezie samouprowadzenia. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwonku. W następnym odcinku przyjrzymy się hipotezie zabójstwa przez znajomych. Czy ktoś z najbliższego otoczenia Iwony mógł być sprawcą tej tragedii? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.